Witam dzisiaj letnie nowości ze sklepu Escribo. Tu dziękuję za udostępnienie i takie dwa oto produkty. Najpierw moje ulubione ołówki Blackwing z serii Volumes i tu jest numer 64 poświęcone komiksowi i jego 200-leciu funkcjonowania na rynku. Na pudełku wyczytamy, jakie rodzaje wykończeń tu mamy i jaki typ grafitu. Natomiast w pudełku jest 12 sztuk, ja tu mam dwie. Takie oto barwy nawiązujące do estetyki kolorowego komiksu. Szara gumka, jak we wszystkich Blackwingach, oczywiście do uzupełniania, jeśli się skończy podczas gumowania. No i to jest ten typ ołówka, który dostajemy niezaostrzony, więc ja tutaj używam mojej ulubionej ostrzałki firmy Hardtmuth, bo bardzo takie długie i ostre końcówki można tutaj uzyskać. No i gotowe, ołówek zatemperowany, czas na próbę pisania. Nim opisany jest jako twardy, natomiast dla mnie nie jest jakoś specjalnie twardy, ale dość łatwo można głęboką czerń taką uzyskać, co fajnie, bo nie lubię takich ołówków, które piszą bardziej szaro niż czarno. Mnie się wydaje on raczej miękki. Jako miłośnik i komiksów, i ołówków jestem tą wersją tego produktu bardzo zadowolony. No a teraz czas na drugi produkt. To kolejna z edycji specjalnych Field Notes. To jest 48-stronicowy notatnik. Tutaj ma czerwono-czarną okładkę z kształtem Antarktydy. Ta początkowa okładka jest w kolorze właśnie skrzynki czarnej w samolocie, czyli takiej bardzo pomarańczowej, rzucającej się w oczy, żeby tego notatnika nie zgubić. Papier jest sztuczny, do tego jeszcze wrócę, kropkowany i przeszywany 3 spinaczami. Tak więc to wygląda. No to teraz czas na popróbowanie tego specjalnie wytrzymałego papieru, który nadaje się do pisania właściwie, tak mówi producent, różnymi trwałymi, tak powiem, pisadłami. To jest ołówek, jak widać troszeczkę się rozmazuje, bo to taka sztuczna powierzchnia. Długopis też pozostawia niewielki ślad. Nie powinno się po tym pisać atramentem. Tak producent i sprzedawca ostrzega. Jak widać chwilkę podczekałem, ale nic tu, atrament prawie nie zasechł, cały się rozmazał. Zrobię jeszcze jedną próbkę, żeby dać jej szansę wyschnąć. Teraz tutaj mamy taki fine liner, którym popróbowałem chwilkę, poczekam jak schnie. Rozmazuje się jak się dociśnie, także długo bardzo schnie. No i marker na koniec. Marker powinien się świetnie do tego nadawać, gdyż jest to papier, który powinien przetrwać wszystko i dobrze zatrzymać to, co na nim zostało napisane. No i teraz przetestuję, bo papier ma być odporny na wodę, a to, co tam napisałem, już pewnie mniej. Od razu widać, że atrament prawie całkowicie spłynął. Z pozostałymi próbkami jeszcze chwilę poczekam, zobaczę jak ta woda zacznie oddziaływać na to. Jak tutaj widać, spływa ona gładko z tego papieru, zostają takie kropelki, które można strząsnąć, a więc nic nie wsiąka w ten papier, można go wrzucić do wody i wyjąć i nic się nie stanie. Teraz próbuję zetrzeć i widać, że tak naprawdę ołówek, długopis i marker najlepiej się na tym sprawdzają. Pozostałe pisadła raczej kiepsko, atrament zmył się praktycznie w całości. A czy jest wytrzymały? No ja go spróbuję przedrzeć i powiem, nie jest to łatwe zadanie, o ile jest w ogóle wykonalne. Ja po prostu nie mam aż takiej siły w palcach, natomiast dopiero nacięcie
powoduje, że możemy go łatwo rozedrzeć. Tak więc naprawdę jest to papier bardzo odporny na zniszczenia, na wodę, ale współpracuje z nielicznymi pisadłami. Dziękuję, do usłyszenia.